Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w nowym vlogu. Teraz jest taki trend. To jest paletka, którą spokojnie wykonacie cały makijaż. Ale tą Zarę uwielbiam. Przepiękne torebki. Jakaś zupełna nowość. To jest rewelacja. Oszczędnie po raz kolejny. Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w nowym vlogu. Mam nadzieję, że czujecie się dobrze, dlatego że u nas ostatnio sezon grypowy pełną parą. Dzieciaki powoli wychodzą z chorób. Pomimo tego, że piękna wiosna za oknem, to my powoli dopiero dochodzimy do siebie. Było dość intensywnie. Połączenie z ten bloker, który macie sobie połączcie w ten sposób. Żeby była literka proszę. Sejczyn Siso. I wtedy to będzie takie połączenie. Takie bardziej kremowe. O, super, takie wakacyjne. A drugie połączenie to bardziej już pod kątem Brazylii. Mamy zapachy, które przetestowaliśmy z każdym, który tutaj jest i możemy tworzyć z grapefruit jak takie bardziej energetyzujące połączenie. I jest absolutnie związane z latem. Dlatego, że jest do ciała, a w lecie już mamy do ciała, bo ciało niesamowite. To jest miłe. Ale pięknie wygląda. Otwieramy to wtedy zestaw. Nie wiem, słuchajcie, jak mnie będzie słychać, bo nie wzięłam mikrofonu, a też w sumie nie planowałam dla Was takiego małego przeglądu w Zarze, ale tą Zarę uwielbiam. To jest sklep w Galerii Mokotów i jeśli mam być szczera, to jeśli odwiedzam Zarę, to tylko i wyłącznie tu, bo te rzeczy są przepięknie poukładane. To wygląda rzeczywiście jak taki naprawdę bardzo ładny butik. Przepiękne torebki, słuchajcie, skóra zamszowa nie wychodzi z mody. Ja jak raczej rzadko bywam w Zarze, no to torebki, które tutaj widzicie, naprawdę wyglądają bardzo porządnie. To jest przepiękna skóra, zobaczcie tą bordową torbę, to jest taki shopper, troszeczkę podobny do tej mojej brązowej, którą mam. No ale naprawdę Zara zaskakuje mnie, z sezonu na sezon mam takie wrażenie, że te rzeczy są dużo fajniej wykonane i takie naprawdę no porządne. To jest cała tutaj półka z torebkami ze skóry. Znajdziecie też tręcze, które nigdy nie wychodzą z mody.
To jest chyba taki pierwszy rzut w Zarze tych kolekcji. Ja rzadko bywam w butikach, ale właśnie ten bardzo lubię za taką porządną selekcję. Te rzeczy są tak ładnie wyeksponowane i można rzeczywiście je sobie tutaj ładnie przymierzyć i też właśnie pooglądać. Tręcze klasyk, słuchajcie, jeśli szukacie dobrych tręczy, to myślę, że zrobię też dla Was przegląd, ale rzeczywiście to wygląda naprawdę bardzo ciekawie. I a propos Zary, jak już w Zarze jesteśmy, to kożuszek, który dość często mogliście zobaczyć u mnie w stylizacjach, to również Zara. On już jest niedostępny, bo to już jest stara kolekcja, ale właśnie w takie chłodniejsze dni on super wygląda do takich czy klasycznych stylizacji, czy bardziej pokręconych. Ja akurat zestawiłam go ze skórzanymi czarnymi spodniami i mokasynami i wyszła z tego rzeczywiście taka całkiem fajna stylizacja, czy to na wieczór, czy nawet codzienna. Ta sekcja butów bardzo mi się podoba. To wszystko naprawdę jest pięknie wyeksponowane i przepięknie wygląda. Szczerze powiem Wam, że nawet nie myślałam, że w Zarze mogą być tak fajnie wyeksponowane buty. Okazało się, że to jest jakaś zupełna nowość w Zarze. Fajne, bo bardzo lekkie. Trochę przypominają buty domu mody Chloe. No bardzo mi się podobają. Dajcie znać, co myślicie o takich butach. Ja lubię je nosić do skarpet, do szerokich marynarek, do shortów, ale też świetnie będą wyglądały ze skórzanymi spodniami. I wiem, że wyglądają na ciężkie, ale są naprawdę bardzo, bardzo leciutkie.
No i wszystko. Tak, nie no, to jest rewelacja. Super. Tam się jakieś ładne światło. No mówię ci. Ale bo może nie ma... Od razu będziesz gościnny po raz kolejny. Wow. Szok. Dobra. Ja właśnie wyszłam z eventu Sisley. Powiem Wam, że każdy ten event organizowany przez tą markę zawsze ma taką przepiękną oprawę. Teraz mogłyśmy się spotkać w hotelu Bristol w Warszawie. Piękne miejsce, niezwykła oprawa. Jeśli jeszcze nie znacie tych kosmetyków, to zachęcam Was nawet do przetestowania próbek, bo zarówno te kosmetyki z działu skincare, jak i też do make-upu to jest absolutny top. Piękna jakość. One też rzeczywiście świetnie się sprawdzają. Jeśli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji, to krem pod oczy chyba jest moim jednym z najlepszych, jakie używałam. Jeśli znajdę te produkty, to oczywiście Wam wrzucę tutaj w linkach. Natomiast miałyśmy też możliwość przetestowania nowych pomadek. Ja jestem jednak zwolenniczką takich nudziaków na co dzień. Dajcie znać, czy w ogóle lubicie pomalowane usta. Ja jednak z czerwienią jestem trochę na bakier, jednak to jest taki odcień, którego nie noszę na co dzień, a takie odcienie nude świetnie się sprawdzają właśnie do takich codziennych make-upów i mam takie wrażenie, że one wyglądają turbo naturalnie i właśnie pasują tak naprawdę na co dzień, więc jestem ciekawa, bo ta pomadka rzeczywiście teraz, jak testowałyśmy na evencie, świetnie się sprawdza, a przy okazji takiego, wiecie, makijażu dziennego, jak wspólnie sobie zrobimy, to też Wam pokażę, jak właśnie ona się zachowuje w takim, wiecie, codziennym nakładaniu. Ona jest raczej matowa. Ja takich bardzo matowych pomadek nie lubię, ale ona ma takie delikatnie satynowe wykończenie, więc no, zapowiada się naprawdę super. Dzisiaj Dzień Kobiet. Nie wiem, co prawda, kiedy zobaczycie tego vloga, kiedy uda nam się go złożyć. Natomiast pomyślałam sobie, że zrobimy sobie taki troszeczkę babski poranek, bo jest 11, więc ja dopiero co umyłam głowę, jestem jeszcze w piżamie, ale tak pomyślałam sobie, że zrobimy sobie taki trochę daily make-up, pogadamy sobie o kosmetykach, a też przy okazji tego Dnia Kobiet chciałabym Wam życzyć takiej czułości dla siebie, miłości, akceptacji, przede wszystkim do siebie, bo mam takie poczucie, że troszeczkę mało o siebie dbamy i nie myślę tutaj absolutnie o takich rzeczach, wiecie, materialnych, ale bardziej takich, które sprawiają nam przyjemność i myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy myślały o sobie, abyśmy o siebie dbały. Jest marzec, więc pomyślmy też o badaniach, które możemy dla siebie zrobić. Ja zawsze właśnie z okazji Dnia Kobiet robię sobie te podstawowe takie kobiece badania i wtedy pamiętam o nich, żeby co roku rzeczywiście cyklicznie je robić, więc tak pomyślałam sobie, że z okazji Dnia Kobiet właśnie będę życzyła Wam takich dobrych dla siebie rzeczy. Ja też z takich przyjemności po 3 tygodniach zrobiłam sobie świeży manikur. Mam takie poczucie, że te świeże paznokcie rzeczywiście tak fajnie
od razu inaczej nastawiają. Baby boomer dawno nie było, już poczułam wiosnę, więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki jasny. To co, słuchajcie, pomyślałam sobie, że zrobimy sobie taki codzienny makijaż, bo też nigdy na Instagramie nie było na to czasu, a teraz mamy chwilę. Ja też jeszcze się śmieję, że wracając z Mediolanu nie zdążyłam rozpakować mojej kosmetyczki, więc pomyślałam, że zrobię po prostu makijaż z kosmetyków, których używam na co dzień, bo też bardzo często pytacie mnie, jakich kosmetyków używam. Ja też położyłam sobie od razu już wcześniej podkład, bo nie chciałam tego przedłużać i bałam się, że ten vlog będzie trwał w nieskończoność, ale oczywiście pokażę Wam, co sobie nałożyłam na początek. Jeśli chodzi o moją buzię, to te z Was, które mnie obserwują na Instagramie, wiedzą już od długiego czasu, że ja mam raczej taką skórę problematyczną. Ona lubi mnie zaskakiwać w różnych momentach. Bardzo często, kiedy podróżujemy, kiedy jesteśmy gdzieś właśnie na wyjazdach, kiedy zmieniam wodę, czy zmieniam dany produkt, to rzeczywiście ona lubi mnie zaskoczyć. Jest raczej wrażliwa, taka, na której coś tam co jakiś czas się pojawia. Dlatego moim takim produktem, bez którego się nie rozstaje i on też się świetnie sprawdza podczas takich, wiecie, mocniejszych makijaży, na sesje zdjęciowe, czy właśnie podczas kręcenia rolek, to jest produkt z Maka. To jest, słuchajcie, produkt, który poleciła mi Ola, moja makijażystka, i to jest takie combo, bo to jest taki produkt, którego możecie używać właśnie jeśli macie takie drobne sińce pod oczami, czy potrzebujecie sobie zakryć coś, co Wam wyskoczyło na buzi. Ten produkt z Maka jest genialny. On tutaj, przepraszam Was, on już jest w użyciu, więc zobaczycie, jak on wygląda. On ma 6 kolorów, ja sobie je bardzo często ze sobą łączę. One są właśnie do takiego delikatnego zakrywania jakichś niedoskonałości, czy właśnie tutaj, aby sobie pod oczami delikatnie rozjaśnić. To jest produkt z Maka i to jest ten kolor light, ale wydaje mi się, że on chyba występuje tylko w jednym odcieniu. Jeśli nie, to dajcie mi znać. Ja oczywiście, jak znajdę, to wszystkie produkty, których użyję dzisiaj podczas mojego makijażu, spróbuję Wam podlinkować. Nie wszystkie też pewnie mi się uda, natomiast jeśli będziecie miały jakieś pytania, to oczywiście w komentarzu postaram się na nie odpowiedzieć. Jeśli chodzi, słuchajcie, o podkład, bo to jest istotne, ja tych podkładów w ciągu roku używam dość sporo, dlatego że moja skóra lubi słońce z wzajemnością, ale niestety muszę dość mocno chronić twarz, bo też mam tendencję do przebarwień. Bardzo często one mnie wyskakują i potem niestety muszę walczyć i spotykam się z moją panią doktor dermatolog w klinice i ona rzeczywiście, mamy taki swój plan działania na cały rok i ona dba o to, abym jak najmniej na to słońce się wystawiała i żeby chronić tą moją buzię przed właśnie tymi promieniami słonecznymi, pomimo tego, że jednak codziennie używam wysokiego SPF-u. Ale wracając, słuchajcie, do podkładu, to na chwilę obecną używam 2 zamiennie. Czasem sobie je łączę, chociaż wiem, że makijażystki pewnie mnie tutaj zaraz zakrzyczą, że takich rzeczy się nie robi. Natomiast 2 produkty, które ostatnio sprawdzają się u mnie bardzo, to jest Power Fabric od Giorgio Armani. Ten podkład, słuchajcie, jest idealnym podkładem dla buzi, która jest raczej w kierunku cery tłustej, wyświecającej się. On Was zmatowi, jednak też nie sprawi, że ta buzia będzie wyglądała jak maska. Ja go bardzo lubię, on ma fajne krycie, ale takie, które możemy sobie budować też w trakcie. I ja mam tutaj odcień 5,75, ale fajnie jest też właśnie pójść sobie i dobrać sobie ten podkład pod siebie, bo mam 3 odcienie i rzeczywiście aktualnie ten odcień jest dla mnie najlepszy i nim właśnie dzisiaj pomalowałam sobie swoją buzię. I drugi, który też bardzo fajnie mi się sprawdza, to jest podkład marki Sisley. I ja z tej marki mam 2 podkłady. Ten drugi jest rzeczywiście taki bardziej kryjący i mocno matowy. Znowu ten mam takie poczucie, że on sprawia, że ta buzia jest taka satynowa, ale też się nie wyświeca. I ja mam tutaj odcień 2W2 Desert. Tutaj Wam zostawiam namiar i to są rzeczywiście 2 podkłady, których ja ostatnio dość często używam na co dzień. Co do nakładania podkładu,
To słuchajcie, ostatnio, kilka miesięcy temu, będąc na evencie w butiku Guerlain, odkryłam produkt, a właściwie poleciła mi go pani, który totalnie odmienił nakładanie mojego podkładu. Przez to też, że moja cera lubi sprawiać mi problemy, to gąbeczka, której wcześniej używałam, chyba większość z Was używa tego Beauty Blendera, przestała mi się sprawdzać i szukałam czegoś, co mi pięknie pokryje buzię, ale też nie zapcha jej i nie spowoduje, że właśnie te zarazki gdzieś tam, wiecie, będą sobie i bakterie krążyły po buzi. I chciałam Wam pokazać produkt, który poleciła mi pani w butiku. Nie jest to tani produkt, natomiast słuchajcie, on totalnie odmienił nakładanie mojego podkładu. To jest pędzel marki Guerlain, jak możecie zobaczyć tutaj z takim dość krótkim włosiem, ale powiem Wam, że to jak on pięknie rozprowadza podkład, jak ta buzia taka jest od razu świetlista, ten produkt, który nakładacie, czyli podkład, też mam poczucie, że nakładacie go troszeczkę mniej jednak mimo wszystko niż na Beauty Blender, no bo jednak w gąbkę dość sporo wchłaniało się tego produktu. Jeśli go znajdę, bo wiem, że on był moment, kiedy on był całkowicie wyprzedany, to oczywiście zostawię Wam link. Polecam, jeśli macie ochotę zrobić sobie prezent, nawet z okazji Dnia Kobiet, to wart jest absolutnie każdej złotówki, bo to jest rzeczywiście świetny produkt, który będzie z Wami na lata. No i mówię, on odmienił całkowicie nakładanie mojego podkładu. Jeśli chodzi o korektor, ja mam też tą skórę tutaj wokół oka bardzo delikatną, więc ten korektor to jest u mnie obowiązkowo. Nawet jeśli czasem nie nakładam podkładu i się gdzieś tam nie maluję, no to rzeczywiście korektor jest no, takim produktem, który też mi tam zakryje drobne rzeczy, czy właśnie pięknie tutaj ładnie mi tą skórę oka zatuszuje. Przepraszam Was, że on już jest taki troszeczkę w użyciu. To jest Giorgio Armani Luminous Silk i ja mam odcień 4. Mam nadzieję, że tutaj dobrze mi się uda. O. I on jest w takim pędzelku, słuchajcie. Ja sobie go nakładam dokładnie tutaj w kącikach. Mam nadzieję, że będzie widać. W kącikach oka, ale też nakładam sobie troszeczkę na nos, nakładam na brodę i troszeczkę na czoło, tak żeby ta buzia, wiecie, ona była taka troszeczkę, nie była płaska i żeby coś tam się na tej buzi działo. I tak naprawdę ja sobie używam też tego pędzelka do rozsmarowania tego produktu. Korektor jest świetny, to jest już moje 3. opakowanie i on się bardzo fajnie sprawdza. Też fajnie sobie go dobrać, słuchajcie, do Waszego odcienia buzi. Tak, żeby on nie był za jasny, nie był też za siny i zobaczcie, jak fajnie od razu ta okolica oka jest taka wypoczęta i rozjaśniona. Ja lubię go sobie właśnie nakładać. Czasem jak miałam ten Beauty Blender, to też gąbeczką sobie go mogłam tutaj wklepać, ale rzeczywiście on bardzo fajnie rozjaśnia tą okolicę oka. Czyli mamy podkład, mamy korektor. Jeśli chodzi o cienie, powiem Wam szczerze, że ja cieni na co dzień raczej nie stosuję. Lubię sobie tylko wytuszować rzęsy, ale pomyślałam, że skoro robimy taki daily make-up, to też Wam pokażę paletki, z których najczęściej korzystam. I to są, słuchajcie, takie 3 paletki, a właściwie tak, 3, dokładnie. Pierwszą moją taką paletką, którą mam już od lat, wydaje mi się, że dostałam chyba na Dzień Mamy tutaj od dzieci. To jest paletka Toma Forda. Ja w ogóle, słuchajcie, uwielbiam produkty Toma Forda. One są jednak rzeczywiście troszeczkę droższe, ale jakość, jaka za nimi idzie, trwałość tych produktów jest absolutnie, no, top. To są takie 4 podstawowe kolory. To jest numer 31. Ja Wam oczywiście też wszystko tutaj zaraz podlinkuję, ale to są takie, zobaczcie, 4 kolory, przepięknie się rozprowadzają, nie osypują się i są bardzo, bardzo trwałe. To jest, już tutaj Wam pokażę, jak wygląda z tyłu, żebyście mogły sobie zrobić screena albo spisać. I to są, słuchajcie, takie odcienie, które świetnie Wam sprawdzą się zarówno w takim codziennym makijażu, ale też właśnie takim wieczornym. Druga paletka, której używam też na dzień, ale świetnie się sprawdzi wieczorem. To jest paletka Charlotte Tilbury i tutaj to jest odcień Pillow Talk, to jest chyba ten najbardziej taki popularny. Ona jest taka dość mała, natomiast ma przepiękne kolory. Zobaczcie tutaj z bliska, jak wyglądają.
Ten taki złoty, on bardzo fajnie sprawdza się w kąciku oka na wieczór, na przykład jak potrzebujecie rzeczywiście troszeczkę bardziej doświetlić oko. I też to są takie kolory, które myślę, że świetnie sprawdzą się zarówno w dziennym, jak i wieczorowym makijażu. Ja też pokazuję Wam takie odcienie właśnie z brązem, ale mam takie wrażenie, że chyba najlepiej się w takich odcieniach czuję i najbardziej mi się sprawdzają, takie właśnie na co dzień. I ostatnia paletka, którą kupiłam sobie niedawno w listopadzie, jak byłam w Londynie, to jest marka Gucci. Niestety te produkty, wydaje mi się, że one w Polsce nie są chyba dostępne. Jeśli znajdę sklep online, to oczywiście Wam podlinkuję. To są produkty, które chyba zaraz po marce Toma Forda są najlepszymi dla mnie produktami. To jak one są napigmentowane, jakie one są trwałe. Rzeczywiście marka Gucci, jeśli chodzi o ten dział beauty, dla mnie to jest naprawdę top. I tak wygląda ta paletka. Też ma właśnie takie odcienie brązu. Ten świetnie się sprawdza właśnie tak na wieczór. On jest taki troszeczkę ciemniejszy. Macie tutaj troszeczkę też brokatu. To bardzo fajnie się czasem sprawdza właśnie nawet w takiej dolnej okolicy oka. I to jest odcień, słuchajcie, 01. Nie wiem też jakie są kolory, bo jak kupowałam, to rzeczywiście ten odcień mi się najbardziej spodobał. I to jest taka paletka, słuchajcie, ona też Wam się nie osypie, ale ona troszeczkę bardziej potrzebuje pracy, ona się dość trudniej blenduje, więc tutaj musicie troszeczkę się nagimnastykować. Ja sobie dzisiaj nałożę Toma Forda, bo on jest taki najbardziej delikatny i myślę, że też najfajniej się sprawdzi właśnie w takim codziennym makijażu. Ja jeszcze się nie rozpakowałam, słuchajcie, w ogóle tutaj z tych kosmetyków, więc tak grzebię tutaj troszkę, żeby Wam pokazać. O. I ja używam sobie tego jasnego. Ten jasny jest w ogóle taki, słuchajcie, go nakładam nawet w ogóle na całą powiekę, bo on bardzo fajnie wygląda na całej powiece, taki roztarty. Ja lubię te odcienie brązu, bo one tak są najbardziej neutralne, najbardziej pasują do takich codziennych stylizacji. Można je sobie troszeczkę podkręcić właśnie takim ciemniejszym brązem, ale ten taki jasny odcień, on bardzo fajnie wygląda właśnie na całej powiece. I jak sobie rozsmaruję tą całą powiekę, to w kąciku biorę sobie taki pędzelek, który jest troszeczkę taki bardziej puchaty i nakładam sobie ten ciemniejszy, ten najciemniejszy odcień, ale on, nie bójcie się go na co dzień, bo on naprawdę bardzo fajnie się rozprowadza, bardzo fajnie się blenduje. Tutaj sobie go nakładam właśnie na tą górną powiekę przy zamknięciu i troszeczkę tutaj w takiej zewnętrznej tej części. I ten ciemny kolor, on nie jest taki ciemny, jak może się wydawać tutaj na paletce, ale rzeczywiście bardzo fajnie wygląda, świetnie się rozprowadza. I zobaczcie, wcale nie użyłam go jakoś bardzo dużo, a rzeczywiście bardzo fajnie to oko już jest podkreślone i widać, że coś tam się z nim dzieje. Nie używam go zbyt dużo, bo słuchajcie, tak na co dzień, jak nie potrzebuję, to staram się też nie malować, przez to, że robimy bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo nagrywamy, to rzeczywiście są takie momenty, kiedy w tym makijażu chodzę codziennie, więc jak mam ochotę na taki leciutki makijaż, to rzeczywiście on jest raczej taki właśnie w tych odcieniach brązu, który bardziej tak podkreśla moją urodę. Więc zobaczcie, to są dwa cienie połączone ze sobą i one wyglądają naprawdę super. Jeśli czasem chcę sobie coś rozjaśnić, tak tutaj wiecie, od kącika, żeby to oko nie było takie smutne, czy jak macie taki gorszy dzień, jesteście niewyspane i to oko chcecie to oko tak optycznie powiększyć, to fajnie jest sobie właśnie w kąciku oka troszeczkę rozsmarować jakimś takim jaśniejszym, więc ja sobie wezmę troszeczkę tego, o tutaj jakiś włos mi się zaplątał, ja sobie wezmę troszeczkę z Gucci tego jasnego, czyli tego brokatowego i ja sobie troszeczkę go właśnie nałożę tutaj w kąciku oka, żeby zobaczcie, coś tutaj się troszeczkę więcej podziało. On jest dość mocno błyszczący, więc też musicie uważać z nakładaniem, bo tak jak Wam wspominałam, te produkty Gucci, one są bardzo mocno napigmentowane i rzeczywiście tak ten błyszczący cień może niekoniecznie super na co dzień, jeśli z nim przesadzicie, ale tak jak jest go troszeczkę
taka odrobinka właśnie w kącikach, to myślę, że fajnie to otwiera oko i od razu, słuchajcie, to oko tak inaczej wygląda. I to jest, słuchajcie, jeśli chodzi o cienie. Ja czasami też lubię sobie takim cieniutkim zupełnie pędzelkiem, takim ściętym, cienkim. Bardzo lubię sobie właśnie ten najciemniejszy odcień wziąć i troszeczkę wyciągnąć kreskę oka. Ja też nie używam kredek ani eyelinerów na co dzień. Boję się trochę tego. Mam takie wrażenie, że ta kredka jest taka bardzo mocna i ona od razu dość mocno mi zarysowuje oko. A taki ciemny brąz w postaci cienia, którego sobie rozblendujecie właśnie tak wydłużając troszeczkę, robiąc takie delikatne kocie oko. Mam wrażenie, że to oko wygląda dużo delikatniej. Coś się dzieje, bo jest takie bardziej wyraziste, ale jednak nie tak mocne i nie tak oczywiste, jak zazwyczaj jest to robione kredką, więc ja sobie czasami ten cień jeszcze właśnie tak sobie rozciągnę, żeby coś tam, wiecie, w okolicy tego oka się działo i to zazwyczaj jest albo tym najciemniejszym właśnie z Gucci, albo też tym ciemnym z Toma Forda. I słuchajcie, jeśli chodzi o oko, no to u mnie to jest tyle. Dochodzą rzęsy. Ja mam rzęsy bardzo proste i takie, które są bardzo gęste, ciemne, ale niestety nie są podkręcone, więc co jakiś czas, średnio co takie 6-8 tygodni chodzę sobie na laminację, tak jak laminację robię też brwi, bo mam takie wrażenie, że ta buzia od razu inaczej wygląda i tak naprawdę nie musimy nic już zarówno z tymi brwiami, jak i z tymi rzęsami robić, więc pokażę Wam dwa tusze, których używam naprzemiennie. Jeden to będzie rzeczywiście marka Gucci, ponownie. Jeśli znajdę tylko, to oczywiście Wam też podlinkuję, ale tak jak Wam wspomniałam, no niestety problem z tą marką jest taki, że ona nie jest dostępna w Polsce i to jest dokładnie ten tusz. On jest taki jasno-różowy. Mam nadzieję, że uda mi się go tutaj ładnie Wam pokazać. Szczoteczka jest taka bardzo elastyczna. I taka, zobaczcie, zaraz Wam tutaj spróbuję pokazać, jak to wygląda. Ona jest taka bardzo elastyczna, przepięknie się rozprowadza i te rzęsy są takie wydłużone, idealnie podkręcone. Ja już mam końcówkę tego tuszu, więc nie wiem, czy uda mi się nim pomalować, ale drugi, który chciałam Wam pokazać, to jest Charlotte Tilbury i zobaczcie, aż takie dwa różowe akurat tak się złożyło. To są tusze, których ja używam naprzemiennie, praktycznie non-stop. Jeśli chodzi o ten z Charlotte Tilbury, to ta szczoteczka też jest taka bardzo elastyczna. Ona już jest troszeczkę inna niż ta Gucci, ale ja, słuchajcie, lubię ją bardzo, bo ona mi nie skleja rzęs i przepięknie je rozczesuje, więc dzisiaj się pomaluję tym Charlotte, ale zanim to zrobię, to dam troszeczkę zalotki, bo jednak tak jak Wam wspominałam, te moje rzęsy, one no nie są zbyt podkręcone, a jak troszeczkę dodam sobie tej zalotki i też mam taki dłuższy czas, wiecie, bez laminacji, to one też bardzo fajnie wyglądają i ta szczoteczka jest, słuchajcie, przepięknie rozczesuje rzęsy. One są takie, w ogóle moje rzęsy są bardzo długie, mam nadzieję, że tutaj uda mi się pokazać, jak one wyglądają, ale zobaczcie, jak one są już pomalowane, to one zupełnie inaczej wyglądają. To oko też jest takie bardzo otwarte, ten tusz nie skleja rzęs, on przepięknie je wyczesuje. Maluję sobie górę i troszeczkę dołu, żeby gdzieś tam też coś się podziało, ale nie delikatnie, tak żeby tych rzęs nie skleić. I to jest taki tusz, który on nie jest, słuchajcie, wodoodporny, więc spokojnie go zmyjecie podczas takiego normalnego makijażu, ale zobaczcie, jak on bardzo ładnie rzeczywiście te rzęsy podkreśla, nie skleja ich. O. I rzęsy mamy gotowe. Jeśli chodzi o brwi,
to z brwiami ja tak naprawdę na co dzień, słuchajcie, nie robię absolutnie nic, no bo przez to, że ja mam też ciemne brwi, ciemną oprawę oka, to robię sobie tylko laminację. Bardzo rzadko też robię farbkę. Jeśli rzeczywiście już widzę, że gdzieś tam jest potrzebna, no to rzeczywiście ją zrobię. Natomiast ja sobie tylko wyczesuję. Dzisiaj mam wyczesane tylko szczoteczką, ale chciałam Wam pokazać, czego używam do brwi. Miałam go chyba w kalendarzu adwentowym. To jest Anastasia Beverly Hills i to jest taka szczoteczka żelowa, która bardzo fajnie Wam utrwali te brwi, ale też spowoduje, że one, wiecie, nie będą takie bardzo poklejone. Ja Wam zaraz tutaj pokażę, jak wygląda ta szczoteczka, bo ona ma tak naprawdę dwie części. Ona ma takie włoski z jednej strony i z drugiej. I ja sobie, słuchajcie, tylko te brwi wyczesuję. Wyczesuję po to, żeby nadać im kształt, bo one i tak już mają taki fajny po tej laminacji, są tak fajnie wyczesane, ale ta szczoteczka sprawi, że one mi się, wiecie, te włoski nie będą mi się ruszać w żadną stronę, tylko rzeczywiście przez cały dzień, słuchajcie, te brwi będą w jednym miejscu przepięknie rozczesane. I też ten żel tak fajnie działa, bo on właśnie nie skleja i nie pozostawia, wiecie, takiego czasami nalotu, jak możecie zobaczyć na tych brwiach. Więc z brwiami to tyle. Przechodzimy do rozświetlacza. Rozświetlacz to jest, słuchajcie, coś, a może najpierw zrobimy jeszcze bronzer, bo bronzer też Wam chciałam pokazać również od marki Gucci. To jest produkt, ja go kupiłam chyba na lotnisku w Berlinie. To jest, słuchajcie, produkt kultowy absolutnie. On występuje w 3 kolorach, 01, 02 i 03. Ten 03 wiem, że jest najbardziej popularny, jednak on się okazał dla mnie za ciemny i za mocny, więc ja mam 02, zostawiam Wam tutaj namiar na niego i to jest, słuchajcie, bronzer, który jest u mnie w użyciu non-stop. On może się wydawać taki ciemny, ale tak naprawdę jak go pięknie rozblendujecie, to on świetnie pracuje ze skórą i ja sobie używam do tego takiego ściętego pędzelka. Nie robię tego na mokro, bo chyba nie mam jeszcze takiej wprawy. Tym to się zajmuje raczej Ola, moja makijażystka, ale ja sobie właśnie tak troszeczkę tutaj nakładam na te boki, żeby mimo wszystko gdzieś tam ten makijaż zarysować, żeby ta buzia też tak ładniej wyglądała, była troszeczkę bardziej wykonturowana, więc ja sobie go daję też w takich częściach tutaj na brodę, na policzki. Ja już teraz umiem nim operować, pomimo tego, że on taki rzeczywiście jest bardzo ciemny i na początku troszeczkę się go wystraszyłam, no bo nie chciałam się za bardzo, wiecie, zmalować, a z takimi produktami, z którymi nie masz do czynienia albo spotykasz się pierwszy raz, no to raczej ten makijaż wykonujesz ostrożnie, żeby sobie tam nie zrobić krzywdy. Natomiast teraz rzeczywiście, jak ja wiem, jak z nim pracować, jak go rozblendować, to on świetnie wygląda. On jest idealny, słuchajcie, do takich ciemniejszych właśnie karnacji, więc jeżeli macie taką oliwkową buzię, skórę jak moja, no to rzeczywiście ten odcień 02 będzie przepięknie wyglądał. Jeszcze troszeczkę tutaj w kącikach, jeśli chodzi o nos, bo to też bardzo fajnie zawsze sprawi, że ten kontur buzi jest taki fajniejszy, ciekawszy. I ja już nie daję tak naprawdę więcej bronzera. Wiem, że dziewczyny bawią się tam w konturowanie na mokro i tak dalej. Niestety ja nie mam takich zdolności i sobie też nie chcę zrobić krzywdy, jeśli chodzi o makijaż, więc taki dla mnie codzienny makijaż w zupełności mi wystarcza. I jeszcze pokażę Wam rozświetlacze. Ja jestem uzależniona, słuchajcie, od rozświetlaczy. Jeśli coś w mojej kosmetyczce przeważa, to rzeczywiście ilość rozświetlaczy. Uwielbiam o każdej porze roku. Uwielbiam też latem, bo tak naprawdę jak nie potrzebuję makijażu, to ten rozświetlacz przepięknie mi tą buzię rozświetli, zwłaszcza teraz, kiedy idzie wiosna i idzie lato, więc fajnie sobie tą buzię troszeczkę rozświetlić. Więc ja Wam pokażę rozświetlacze, które rzeczywiście u mnie są w dość częstym użyciu, a właściwie pokażę Wam taką paletkę, która sprawdza się u mnie
na każdym wyjeździe. Słuchajcie, jak ja gdzieś wyjeżdżam, pakuję walizkę, mam mniej lub więcej miejsca, ale też nie chcę zabierać całej gamy produktów, wiecie, 3 kosmetyczek, to paletka od Hourglass, którą kupiłam 2 lata temu w Abu Dhabi, to jest, słuchajcie, absolutny sztos. To jest limitowana kolekcja tej marki. Wydaje mi się, że ona w Polsce już nigdzie nie jest dostępna. Była jakiś czas temu w Sephorze, więc jeśli znajdę link, to oczywiście Wam tutaj podrzucę. To jest paletka, która ma zarówno rozświetlacze, brązery, jak i róże. Ja z różami jestem ostrożna, ale jeśli chodzi o odcienie tej paletki, zobaczcie, jak to wygląda. To jest w ogóle to są tak przepiękne kolory, że ja, słuchajcie, tą paletką czasami potrafię zrobić sobie cały makijaż. On też ma bardzo duże lusterko, więc to lusterko fajnie się sprawdza, jak nie mam lusterka takiego, wiecie, gdzieś w łazience dużego, czy jak byłam teraz na Fashion Weeku, to spokojnie mogłam wykonać sobie makijaż właśnie do tego lusterka. No i te kolory, które tutaj są, róże przepięknie możecie łączyć również z rozświetlaczami. To jest paletka, którą spokojnie wykonacie cały makijaż i raczej to będzie taki właśnie makijaż glow, przepiękny, lekki, zarówno na wieczór, jak i na dzień. Więc ja sobie troszeczkę tego tutaj rozświetlacza nałożę. Zazwyczaj używam tych 2, bo one mają taki piękny, złoty kolor. I tutaj te okolice policzka, troszeczkę na nos, żeby sobie troszeczkę tą buzię rozjaśnić. Ale jeśli szukacie rzeczywiście produktu, który sprawdzi Wam się idealnie, może troszeczkę różu, słuchajcie, sobie nałożymy. Jest Dzień Kobiet, to troszeczkę zaszalejemy, tak żeby coś się na tej buzi działo. I zobaczcie, tak naprawdę makijaż jest gotowy. Tą paletkę polecam Wam bardzo. Ona nie jest jakaś też super tania, ale to jest, słuchajcie, produkt na lata i jeśli malujecie się stosunkowo mało i potrzebujecie czegoś, co będzie Wam zastępowało kilka produktów, nie macie też miejsca, nie wiem, w łazience, czy lubicie produkt, który Wam się sprawdzi na każdą okazję, to ta paletka Hourglass to jest ten model Snake. Wiem, że ona występowała w 2 jeszcze kolejnych wersjach, ale ta paletka jest genialna. To jest produkt mój numer 1, który zawsze będę polecała i jeśli Wam uda się go kupić, to rzeczywiście to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o ten produkt. I przechodzimy, słuchajcie, tym samym do ust. Ja przed nałożeniem makijażu nałożyłam sobie mój ulubiony balsam. Jest też olejek, to jest balsam, to jest taki olejek, błyszczyk z Diora, ale też świetnie się sprawdza ten taki klasyczny olejek. To jest jeden z moich ulubionych, więc ja sobie przed nałożeniem takiego mocniejszego błyszczyku, czy czasami pomadki nakładam taką bazę, żeby właśnie te usta były takie bardziej nawilżone, ale czasami, słuchajcie, nie nakładam też nic i ten błyszczyk przepięknie wygląda właśnie do takiego dziennego makijażu. I tak bym go dzisiaj, słuchajcie, zostawiła, ale przez to, że robię z Wami ten makijaż, to postanowiłam, że troszeczkę pokażę Wam tych rzeczy do ust, bo mam ich dość sporo. Ja, słuchajcie, nie lubię pomadek, nie lubię też pomadek bardzo matowych, bo bardzo dużo mówię, więc mam często takie wrażenie, że zjadam te pomadki i jak jestem gdzieś na eventach czy na jakichś spotkaniach, to zawsze pytam się dziewczyn, czy już ta pomadka jest zjedzona, czy jeszcze gdzieś tam na tych ustach u mnie jest. Więc pokażę Wam kilka takich pomadek, które u mnie się sprawdzają bardzo, w połączeniu z błyszczykami, które też rzeczywiście są takim topem u mnie. Ostatnio bardzo mocno zaskoczyła mnie marka Inglot. Dostałam w prezencie kilka właśnie takich pomadek w odcieniach nude i do tego konturówki. Jeśli chodzi o te konturówki, to słuchajcie, u mnie jest taka historia z nimi, że ja długi czas nie używałam w ogóle konturówek, bo miałam takie wrażenie, że one są takie dość mocne, nie umiem sobie dokładnie tych ust tak ładnie wyrysować, więc byłam taka ostrożna z doborem tych konturówek. Natomiast jak już się nauczyłam, słuchajcie, to rzeczywiście na takie większe wyjścia lubię sobie ten kontur ładnie zarysować i pokażę Wam konturówki, które u mnie sprawdzają się najbardziej. To jest Charlotte Tilbury, chyba najbardziej klasyczna ze wszystkich. Pillow Talk. Ja mam ten odcień Lip Cheat i to jest taki odcień, słuchajcie, bardzo nude, taki brązowy, ale z takim fajnym
w takim fajnym odcieniu. Zaraz spróbuję Wam go tutaj pokazać. I to jest, słuchajcie, konturówka, która u mnie się sprawdza na co dzień. Jak nie mam czasu, muszę szybko się wyszukować i nie chce mi się kombinować, to rzeczywiście ta konturówka idealnie się sprawdzi. Ja sobie teraz tutaj troszeczkę te usta obrysuję. To jest taki idealny nudziak, zarówno, słuchajcie, na co dzień, jak i na wieczór. Ja i tak używam jej stosunkowo niedużo, ale lubię sobie rzeczywiście tak te usta obrysować. I rzeczywiście ta Charlotte Tilbury, ona bardzo fajnie się sprawdza. Dodatkowo dwie, słuchajcie, konturówki, które również mi przyszły w tej paczce z Inglota. To jest, już Wam mówię, konturówka Warm Caramel, dokładnie taki odcień. I druga to jest Classic Nude. I ta Classic Nude rzeczywiście sprawdza mi się bardzo. To jest bardzo miękka konturówka. Ona przepięknie konturuje usta. Ona jest taka troszeczkę jaśniejsza niż ta Charlotte Tilbury, ale rzeczywiście no, sprawdza mi się genialnie. Także ja mam takie 3, które ostatnio są w ciągłym użyciu i mi się świetnie sprawdzają. Jeśli chodzi, słuchajcie, o pomadki, to z pomadkami i z błyszczykami mam tak, że mam ich, tak jak Wam wspominałam, dość sporo, ale chcę Wam pokazać te z Inglota dokładnie w takim samym odcieniu. I słuchajcie, to combo, ten Classic Nude, to on się sprawdza idealnie, zarówno pomadka, jak i konturówka. I to jest taki odcień, zobaczcie, nudziak. O, tutaj jest, przepraszam, troszeczkę się tutaj ubrudziła. Ale zobaczcie, to jest taki nudziak, który no, wygląda na ustach naprawdę rewelacyjnie. To jest pomadka, która ostatnio mi się sprawdza bardzo. Klasyczny taki odcień nude, ale ja go teraz nie użyję, dlatego że chciałabym Wam pokazać to, co dostałam w paczce PR-owej. Ja już mam, słuchajcie, torebkę. Jeszcze jej nawet nie otwierałam, bo nawet nie miałam, słuchajcie, kiedy, więc zrobimy to razem. Ja tam ten odcień pomadki już wybierałam sobie na evencie, dlatego że jak możecie zobaczyć w dalszej części, miałyśmy też wykonany makijaż tymi kosmetykami, więc mogłyśmy też przy okazji wybrać sobie dokładnie odcień, jaki chciałyśmy. O, słuchajcie, jeszcze w ogóle nie miałam możliwości zobaczenia, co w tej paczce jest, więc przy okazji jest też kosmetyczka. Ja uwielbiam te kosmetyczki marki Sisley. Mam już kilka. Tu jest taki malutki ten elemencik, taki bardzo klasyczny dla marki. Zresztą ta kosmetyczka, którą Wam pokazywałam na samym początku, ona również jest z Sisleya. Ma dość sporo przegródek, więc rzeczywiście tutaj te kosmetyki fajnie się mieszczą. Ale ta jest taka rzeczywiście bardzo miękka na takie krótkie wyjazdy. I tu wydaje mi się, że chyba właśnie... nie, dobra. Tutaj mamy krem. O tym kremie to Wam opowiem przy okazji pewnie takiej, wiecie, pielęgnacji codziennej, bo już teraz nie starczy nam czasu. Natomiast to, co na evencie mówiły dziewczyny o tym kremie, no jestem bardzo ciekawa, bo miałam okazję przetestować tylko na dłoni i już był super efekt. Także jak będziemy nagrywać vloga takiego skincare'owego, to postaram się coś więcej na temat tego kremu Wam opowiedzieć. I słuchajcie, tutaj jeszcze w tej paczce był taki, no cudo, słuchajcie, taki kuferek i w tym kuferku mamy właśnie woreczek i tu chyba są te pomadki. Ja sobie to odłożę tutaj, żeby Wam pokazać. Te pomadki właśnie w 2, słuchajcie, kolorach do wyboru. Jeden był nude, a drugi był chyba taki troszeczkę w czerwieni. One tak są zapakowane. I zaraz zobaczymy sobie właśnie ten w odcieniach nude. Wiem, że jeden był taki czerwony i ja w ogóle, słuchajcie, czerwonych pomadek nie znoszę, jeśli mam być szczera. Nie maluję się kompletnie czerwoną pomadką, bo mam takie wrażenie, że one są dość mocne. I już ja i tak mam wystarczająco taką, wiecie, mocną urodę, więc ten kolor czerwony mi jeszcze bardziej podbija. Tak, to jest ten odcień nude. Zobaczcie w ogóle też, jak pięknie te pomadki przychodzą zapakowane. One mają taki welurowy taki kejsik. I tak wygląda pomadka. I zaraz sobie pomalujemy nią usta. O, tu jest jeszcze takie, wiecie, malutkie S od
Sisley. Te pomadki rzeczywiście wyglądają, słuchajcie, jak taki fajny gadżet. I już Wam pokazuję, jak wygląda ten odcień. Ten odcień nude jest też przepiękny. Ja miałam okazję właśnie, ten makijaż już był wykonany tą pomadką. Jak byłam na evencie, to właśnie malowała mnie makijażystka i ten odcień rzeczywiście jest przepiękny. Także malujemy sobie i zobaczymy, jak wygląda ten. On, słuchajcie, w ogóle ta pomadka, ona jest taka z wykończeniem, no wygląda świetnie. To jest taki w ogóle nudziak, słuchajcie, na co dzień, ale co jest ważne, to ta pomadka ma w sobie też bardzo dużo pielęgnacji. Ona świetnie nawilża usta, ona ich nie wysusza i macie tak naprawdę pielęgnację i make-up w jednym. Także ja się cieszę bardzo, bo właśnie miałam możliwość przetestowania już na evencie i cieszę się, że ląduje w mojej kosmetyczce, bo to będzie kolejny nudziak takiego, który rzeczywiście będzie w codziennym takim użytku. No i słuchajcie, makijaż gotowy. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o takim makijażu. Napiszcie w ogóle, jak Wy się malujecie, ile czasu Wam zajmuje ten makijaż. Oczywiście mi on zajął tutaj dużo dłużej, no bo rozmawiam z Wami, pokazuję produkty. Zazwyczaj nie mam tyle czasu na makijaż, więc zajmuje mi on maks 15 minut, czasem 20. Jak już mam taką wprawę, wiecie, i wiem, co z czym łączyć, mam swoje ulubione produkty, to zajmuje mi to dużo mniej. Natomiast no tutaj wiadomo, z Wami rozmawiałam, pokazywałam też te produkty, więc pomyślałam sobie, że zajmie nam to troszeczkę więcej czasu, ale żeby też nie przedłużać, to ja się spróbuję ogarnąć, bo mam włosy jeszcze mokre, więc troszeczkę wysuszę sobie włosy i pokażę Wam też, przymierzę kurtkę, którą mogłyście zobaczyć przelotem dosłownie, bo zabrałam Was też na zakupy w Zarze, do Zary i do Other Stories, więc pokażę Wam, co kupiłam i troszeczkę zrobimy takich przymiarek wiosennych, więc idę się ogarnąć i za moment wracam. Włosy wysuszone. Ja uwielbiam Dysona. Jeśli jeszcze nie miałyście możliwości przetestowania tych sprzętów, to gorąco Wam polecam. To już jest w ogóle chyba z 4. sprzęt w naszym domu. Mamy odkurzacze, mamy nawilżacz powietrza, mam też takiego klasycznego AirWrapa, czyli z tymi końcówkami, ale powiem Wam, że ten sprzęt, który zarówno suszy, jak i prostuje włosy. Ja mam z natury włosy bardzo proste, gęste, ale proste, więc rzadko je kręcę, bo te loki niestety mi się nie utrzymują, ale rzeczywiście ten Dyson robi absolutną robotę. To jest, wiecie, ten sprzęt się sprawdza idealnie, jak nie macie za dużo czasu, potrzebujecie wyjść z włosami właśnie ładnie ułożonymi, ale macie je wilgotne i potrzebujecie je wysuszyć i wyprostować w jednym. Zobaczcie w ogóle, jaka piękna tafla się też robi na tych włosach. Ja bardzo rzadko używam prostownicy, bo też nie potrzebuję, ale rzeczywiście ten Dyson robi niesamowitą robotę i tym samym, zobaczcie, w kilka minut mam pięknie ułożone włosy, a przed chwilą były zupełnie mokre. Ja jeszcze na chwilę, zanim się przebiorę, bo cały czas siedzę w tej piżamie, chciałam Wam pokazać jeszcze jedną pomadkę. Teraz mi się przypomniało, że jeszcze ostatnio poszłam do butiku Chanel i jak byłyśmy w temacie właśnie tych pomadek takich nude, to też w butiku pani zaprosiła mnie do przetestowania najnowszych produktów i trafiła mi się przepiękna paczka od właśnie marki Chanel, Chanel Beauty, a w niej właśnie pomadka, więc też jestem bardzo ciekawa, dlatego że to, co Pani o niej opowiadała i rzeczywiście to, jak miałam możliwość przetestowania jej w butiku, no to wyglądała super, też taki właśnie odcień na co dzień, więc za momencik pokażę Wam, jak ona wygląda. Tu też dostałam sporo prezentów, bo w butiku zawsze jak kupujecie, to dostajecie takich właśnie fajne, jakby dodatkowo dostajecie też właśnie takie fajne gifty w postaci chociażby nawet próbek, wiecie, kremów czy jakichś pomadek. I generalnie tak, ta w ogóle pomadka, ona jest też z case'em, więc co jest ciekawe, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, bo w jednym opakowaniu jest pomadka, a w drugim jest właśnie case.
więc za momencik Wam pokażę, jak to wygląda. Ja też, tak jak Wam mówiłam, nie lubię mocnych kolorów, dlatego postawiłam właśnie na taki odcień nude i ta pomadka rzeczywiście przepięknie się prezentowała. A czekajcie, bo ja chyba wzięłam teraz case, więc już zamieniam, czyli w tym szerszym, zobaczcie, jest pomadka przepięknie opakowana. Tak wygląda opakowanie tej pomadki. I już Wam otwieram. Otwiera się z góry i zobaczcie, jak wygląda. No Chanel robi to z rozmachem. Nie można odmówić jej tego, że rzeczywiście ta marka zawsze stawia absolutnie na przepiękny design, więc nawet to pudełeczko możecie sobie zostawić właśnie tak, żeby mieć po prostu dla siebie. I już Wam pokażę pomadkę. Ona jest też w takim właśnie takim przepięknym case'ie. Słuchajcie, ja chyba sobie właśnie uzmysłowiłam, że ja przez cały czas, jak do Was mówiłam, miałam wyłączony mikrofon. Więc mam tylko nadzieję, że po prostu to, co nagrałam, udało mi się po prostu nagrać i dobrze mnie słyszałyście, bo teraz się właśnie zorientowałam, że go nie włączyłam. Natomiast wracając jeszcze do tej pomadki, to tak ona wygląda. Również ma właśnie taki odcień nude. Tutaj zobaczcie, jak wygląda. I ja rzeczywiście też po przetestowaniu jej w sklepie no byłam nią zachwycona. Ona właśnie daje taki efekt satynowego wykończenia. I do tej właśnie pomadki macie case. Tu właśnie już zaczęłam go otwierać, bo myślałam, że to tutaj jest ta pomadka. To jest, słuchajcie, taki skórzany, fajny gadżet. O. Też właśnie na magnes i możecie włożyć tutaj tą pomadkę i nosić sobie właśnie w torebce. Więc z takich właśnie nowinek kosmetycznych to są dwie pomadki, które teraz będę testowała, czyli Chanel i Sisley. Natomiast ja się ubieram, słuchajcie, bo chciałam Wam jeszcze pokazać to, co kupiłam w Zarze i w Other Stories. Trochę się ogarnęłam, słuchajcie, moi drodzy, natomiast mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać przez całego vloga, bo pod koniec dokładnie zorientowałam się, że miałam wyłączony mikrofon. Nie wiem też, ile ten vlog będzie trwał, ale stwierdziłam, że jak jest Dzień Kobiet i mamy chwilę czasu, to troszeczkę pogadamy sobie o takich właśnie babskich sprawach. W tym vlogu też zobaczycie tak troszeczkę tylko na miastkę, bo nie miałam też czasu, na taki mały przegląd z sieciówek. Ja powiem Wam szczerze, że do sieciówek chodzę bardzo, bardzo rzadko. Jak już kupuję, to kupuję online i to są raczej pojedyncze rzeczy, ale że przy okazji byłam w galerii na evencie i stwierdziłam, że jest Zara, która przepięknie wygląda. To jest, słuchajcie, Zara, która jest w warszawskim Westfield Mokotów i to jest jeden z tych sklepów, które rzeczywiście, do których jak się wchodzi, to ma się wrażenie, że to nie jest Zara. Te rzeczy są rzeczywiście fajnie wyłożone, widać bardzo taką porządną segregację tych ubrań. Są selekcje na torebki, skórzane torebki, takie, które mam wrażenie, że naprawdę teraz już niczym nie odbiegają od tych, które możecie znaleźć, czy to w polskich markach, czy w markach zagranicznych. Bardzo fajny dział z bielizną. Słuchajcie, dawno nie widziałam tak fajnej selekcji bielizny w sieciówce. Wchodzicie tam i macie takie poczucie, że wchodzicie do zupełnie innego butiku. Ta jakość też jest super, bo mam bieliznę, jeden zestaw z Zary, który naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i cała selekcja butów. Ja tak naprawdę szłam tam bez pomysłu. Bardziej moje oko było skierowane gdzieś na tręcze, na kurtki tręczowe. Pomyślałam sobie, że idzie wiosna. Takiej krótkiej kurtki mi rzeczywiście brakuje, bo tręcze Zresztą też fajny trench pokażę Wam w następnym vlogu z polskiej marki. Natomiast tutaj bardziej szukałam właśnie czegoś krótkiego i znalazłam przepiękną kurtkę. Ja odłożę teraz tutaj mikrofon, mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze. Słuchajcie, to jest kurtka, którą też mierzyłam, możecie zobaczyć tutaj w przebitkach, jak mierzę ją w Zarze. Świetny krój, świetny. Ja mam rozmiar XS na S, ale to jest taki mocno oversize. Możecie zobaczyć tutaj na filmie, ja zaraz też ją zmierzę. No, oczywiście zostawię Wam namiar tutaj na tą kurtkę i zostawię Wam numer referencyjny. To jest taki kolor klasycznego trencha z szerokimi rękawami. Ona kosztowała, już Wam mówię,
249 zł i naprawdę to jest taki model, gdzie Pani mi zasugerowała, że jak się nie zdecyduje, to wiecie jak to w Zarze czasami jest, jak są jakieś takie kultowe jakieś produkty, w moment pokazują się na Instagramie i zaraz się okazuje, że ten model jest wyprzedany zarówno online, jak i w sklepie stacjonarnym, no to Pani mi zasugerowała, że ta kurtka trenczowa może zaraz zniknąć z półek, więc tą kurtkę kupiłam, za momencik też ją zmierzę, żebyście zobaczyły, jak ona wygląda w takiej pełnej stylizacji. I drugi sklep, który odwiedziłam, który jest chyba też tylko w wybranych galeriach, to jest marka The Other Stories. Ta marka to jest odłam z tego co wiem, sklepu H&M, więc, ale jednak mają tą selekcję troszeczkę inną, te ceny też są inne. Nie zawsze to się pokrywa, uważam, z jakością, natomiast rzeczywiście selekcja biżuterii jest dla mnie jedna z lepszych. Dawno nie widziałam tak fajnie wyłożonej biżuterii, tak naprawdę dla każdego. Od delikatnych kolczyków i pierścionków po masywną, taką w trendach fajną biżuterię i tam się zatrzymałam rzeczywiście dłużej, ale że już tej biżuterii mam tyle, no to stwierdziłam, że jednak nie. Miałam wejść, tylko się rozejrzeć i słuchajcie, tym bardziej, że ja nie robię takich zakupów bardzo impulsywnych, rzadko mi się to zdarza. Kupiłam t-shirt. Już Wam pokazuję, jak on wygląda. To jest taki t-shirt w kolorze czekoladowym. Ja też mam takie wrażenie, że ta czekolada nie wychodzi z mody i bez względu na porę roku ona świetnie się sprawdzi. T-shirt na pozór klasyczny, jednak z bardzo takimi szerokimi tutaj rękawami i dodatkowo jest takie marszczenie z taką złotą kuleczką na środku. Ja wzięłam sobie rozmiar tego t-shirtu S, zazwyczaj noszę XS, ale miałam takie wrażenie, że ta XS-ka jest troszeczkę taka za mała. Ja lubię jednak rzeczy takie oversize. Ona ma taki dłuższy troszeczkę krój. Też postaram się ją zmierzyć, jeśli starczy mi czasu, a jak nie, to pewnie zobaczycie ją w moich wiosennych stylizacjach. I ona, słuchajcie, kosztowała 170 zł. Dużo nie mało jak na t-shirt, to już zależy od Was. Ja t-shirty rzeczywiście bardzo lubię, stawiam na taką jakość. Świetne ma Massimo Dutti, świetne t-shirty kupuję również w Kosie i rzeczywiście ta z Other Stories ten t-shirt wygląda bardzo fajnie. Myślę, że przez tą taką złotą broszkę będzie go można stylizować również właśnie w takich eleganckich, wiecie, fajnych letnich stylizacjach do letnich spodni białych, do spódnic, czy do shortów, czy nawet skórzanych spodni. Natomiast ja wskakuję, słuchajcie, w tą kurtkę trenczową, żeby Wam pokazać, jak wygląda pełna stylizacja. I mierzę dla Was ten trench. Tak jak Wam wspominałam, to jest rozmiar XS na S, ale zobaczcie, on jest naprawdę oversize. On jest dodatkowo tutaj przewiązywany paskiem, ale możecie sobie zamienić ten pasek na swój, na przykład skórzany, bo teraz jest taki trend, że im więcej tych pasków, tym ta stylizacja nabiera takiego charakteru i jest ciekawsza. Rękawy są takie dość szerokie, to jest, słuchajcie, taki materiał, taka bardzo miękka, ale gruba bawełna, więc ta kurtka nie będzie sztywna. I ja ten trench zestawiłam ze skórzanymi, brązowymi spodniami i mokasynami, które kupiłam w Mediolanie. Tym samym stworzyłam właśnie taką super wiosenną stylówkę. Jeśli będziecie miały chęć zajrzeć na stronę, to oczywiście zostawiam Wam namiar tutaj na tą kurtkę i myślę, że to też jest, słuchajcie, świetna alternatywa dla takich długich wiosennych płaszczy. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Was nie zanudził. Dajcie znać, czy tego typu filmy są dla Was ok, dlatego że pierwszy raz robiłam z Wami makijaż i też nie wiem, jak ten vlog się rozciągnie tutaj w całości, natomiast chciałam Wam pokazać coś innego niż do tej pory. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiam Wam tutaj link do mojego ostatniego filmu. Jeśli jeszcze nie widziałyście relacji z Mediolanu i z Fashion Weeku, to zachęcam Was gorąco, a my się widzimy w kolejnym vlogu.